Cześć, nie wiem czy widzieliście najnowszą aktualizację CapCuta i to co się w niej pojawiło. To jest po prostu game changer. Ja uwielbiam takie zmiany i wszyscy na to czekali, przynajmniej moim zdaniem. O co chodzi? O to chodzi, że możemy w końcu otwierać kilka projektów naraz, bo to nie było możliwe. No i to strasznie utrudniało, bo jeżeli chciałeś zabrać coś z jednego projektu, wkleić do drugiego, to musiałeś otwierać pierwszy projekt, żeby zabrać. Masakra. No ale teraz jest taka możliwość. Zobaczcie, jak to jest proste i przede wszystkim, jak to jest pomocne. Po pierwsze, zanim w ogóle zaczniecie pracę w CapCucie, otwórzcie sobie główne okno, które widzimy. Macie wszystkie projekty, nad którymi pracujecie, więc teraz w łatwy sposób możecie oczywiście otworzyć projekt, ale zanim to zrobicie, sprawdźcie, czy macie najnowszą wersję CapCuta. Aby to zrobić, wystarczy wejść w to kółko tutaj i kliknąć sobie w wersję. Jeżeli wersja Wam wyskoczy, to możecie sprawdzić aktualizację. W moim przypadku wyskakuje, że obecna wersja jest najnowsza. Jest to wersja, która jest 5.6.0. Wy możecie mieć inną, więc zaktualizujcie, zrestartujcie CapCuta. No i widzimy się na głównym ekranie. Mamy teraz taką samą wersję, więc możemy przejść do jakiegoś projektu. W moim przypadku jest to rolka, którą robiłem jakiś czas temu. Mam tu pewne elementy, mam tu oczywiście teksty, mam jakieś zdjęcia, które pokazuję. Mam oczywiście gdzieś tutaj siebie w kółku, bo opowiadam o ekranie. Normalna rolka albo normalny film na YouTubie. Ale chciałbym dodać do tego jakieś projekty, jakieś elementy z poprzedniej mojej rolki, więc jak to zrobić? No nie byłoby to możliwe jeszcze wersję temu w CapCucie. No i teraz pojawiła się nowa funkcja, o której właśnie będę opowiadał i nazywa się to projekt cząstkowy, a dokładniej to projekty cząstkowe. I teraz w środku macie tak naprawdę jeden projekt cząstkowy, w postaci jest to obiekt złożony, który jest tutaj. Trafił on również do tego projektu, do tego folderu jakby. Natomiast zobaczcie, że macie też coś takiego jak import i kiedy to klikniecie, możecie wybrać jakikolwiek projekt, nad którym pracowaliście wcześniej, czyli na przykład tydzień temu, miesiąc temu czy 2 dni temu. Jeżeli ja 2 dni temu pracowałem nad jakąś rolką i mam ją oczywiście tutaj jako pop-up short, jest to moja rolka, nad którą pracowałem chwilę temu, mam jakieś materiały, które przydałyby mi się też w tym projekcie, no i chciałbym je jakoś zaimportować. Żeby nie robić tego cały czas od zera, to zobaczcie, wystarczy go zaznaczyć i tu na dole macie specjalną zakładkę. To jest dość istotne, żeby te materiały również znalazły się w tym waszym projekcie, więc zaznaczcie ją sobie i po prostu kliknijcie import. W tym momencie zobaczcie, chwilę to trwa, to zależy od tego, jak duży jest projekt. Jeżeli będzie duży, no to będzie trwać trochę dłużej. A jeżeli macie małe projekty, to zaimportuje się w chwilę. A, no i jeszcze taka szybka rzecz. Jeżeli chcesz nauczyć się CapCuta tak totalnie od A do Z, od początkującego do zaawansowanego i tworzyć takie filmy jak ja albo inni twórcy na YouTube'a, na Instagrama, na shorty, TikToki, wszędzie gdzie się da, to mam kurs, który spełni Twoje wymagania. Zerknij sobie, na dole zostawiam link pod filmem. Zawarta jest w nim cała wiedza, której używam tutaj między innymi na YouTubie, więc jeżeli ja potrafię, to i Ty potrafisz, bo to jest proste. CapCut jest naprawdę prosty, tylko trzeba zrozumieć zasadę jego działania. Więc ja polecam, zapoznaj się, na dole zostawiam link, a tymczasem wróćmy do tego filmu. Ale kiedy się już zaimportuje, to zobaczcie, znajdziecie go oczywiście w tej zakładce, o której mówiłem na samym początku, czyli projekty cząstkowe. Jest tutaj w środku, mogę go po prostu przeciągnąć na linię czasu i teraz zobaczcie, kiedy sobie oddalę moją linię czasu, to mamy tak naprawdę short, nad którym pracuję teraz, dzisiaj i w ogóle w ostatnim czasie. Dodatkowo jest drugi short, właśnie ten, który wgraliśmy. Wgrywa się on jako obiekt złożony, więc w tym momencie, kiedy tutaj coś się dzieje, kiedy na przykład jest taki element, w którym pokazuję coś na ekranie i chodzi mi o to zdjęcie, no to mogę to po prostu pobrać. No nie byłoby to możliwe wcześniej. Teraz mamy to jako jeden obiekt. Dodatkowo możemy to rozgrupować albo możemy przejść w zakładkę pliki multimedialne i tutaj wgrał się folder również z tymi wszystkimi materiałami, których użyłem przy tym shorcie. Więc to jest fajne, że mogę wejść do środka. W środku użyłem tak naprawdę 3, bo użyłem 2 zdjęć plus ewentualnie swojej osoby, którą mam gdzieś tutaj w narożniku. No reszta to są napisy i jakieś takie elementy. Tego tutaj nie ma, no bo to nie były jakieś pliki multimedialne, które importowałem. Natomiast zobaczcie, kiedy chciałbym te elementy, na przykład to zdjęcie, które ma zaokrąglone rogi i tak dalej, wgrać do swojego głównego projektu, to wystarczy kliknąć prawym klawiszem w ten nowy short, który wgrałem przed chwilą i zrobić cofnij tworzenie klipu złożonego. Voila! Mamy cały short,
który zrobiłem, który zmontowałem poprzednim razem, ale teraz mam go rozłożonego, więc nie dość, że mam każde teksty, nie dość, że mam jakiś styl tutaj, który się pojawia w tym miejscu, te takie jakby ruszające się narożniki. I teraz tak naprawdę chciałbym, żeby z tego starego projektu zabrać to zdjęcie, tą grafikę i wrzucić do nowego projektu. Jest to wyjątkowo proste, bo wystarczy, że albo przeciągnę i zabiorę, ewentualnie mniej destrukcyjnie może, Ctrl-C, czyli skopiuję do schowka, przechodzę w miejsce, w którym chciałbym, żeby to się pojawiło, czyli gdzieś w tym miejscu, kiedy pokazuję palcem, pojawia się właśnie to nowe zdjęcie, zobaczcie, więc wciskam Ctrl-V, ono się pojawia też tutaj, przycinam na taką odległość, na jaką potrzebuję, czyli tutaj do końca wciskam W, usuwam stare zdjęcie i zobaczcie, że w tym momencie wystarczy, że złapię sobie za to zdjęcie, zmniejszę oczywiście, więc złapię za róg, zmniejszę, ustawię w odpowiednim miejscu i voilà, mamy w łatwy sposób pobrane zdjęcie ze starego projektu do nowego projektu. Wszystko jest tutaj na miejscu, więc to mogę sobie używać dalej. Ewentualnie, jeżeli nie potrzebuję, to po prostu kasuję z tego projektu i zobaczcie, mam zrobiony nowy projekt, ale złożony z 2, 3 czy 4 projektów, bo jedna rzecz, o której nie powiedziałem, to jest to, że jeżeli przejdziecie w projekty cząstkowe, klikniecie import, to możecie importować tyle filmów, ile chcecie. Oczywiście one będą grywać się dłużej, ale to jest mega istotne, że możecie pracować na wielu projektach naraz. Jest to genialne, jest to fantastyczne, przynajmniej dla mnie. Co tu dużo mówić? Nie wiem jak wy, ale dla mnie ta aktualizacja jest jedną z najlepszych w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. No ale to może tylko moje zdanie. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy też tak uważacie, czy wam to pomoże, czy dla was w sumie to obojętne. Ja się cieszę, że takie aktualizacje się pojawiają. No i mam nadzieję, że następne też będą o wiele lepsze, no bo CapCut się naprawdę mocno rozwija. Jeżeli te materiały ci się podobają, to oczywiście zostaw łapkę, zostaw subskrypcję, chociaż nie namawiam. No i widzimy się już w kolejnym filmie, a na dzisiaj to oczywiście wszystko. Żegnam się, cześć!